Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universalmemory.pl i .com. 8 marca tego roku opublikowałem na swoim kanale chyba najważniejszy filmik do tej pory, czyli posty versus miażdżyca, jak posty zapobiegają powstawaniu zmianom miażdżycowym oraz ogólnie chorobom układu sercowo-naczyniowego. Żeby było śmiesznie i dramatycznie, jakieś 2 tygodnie później internet zalała cała masa artykułów mówiących, że nowe badanie pokazuje, że poszczenie zwiększa o 91% szanse powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego. Przede wszystkim nagłówki te zalały internet angielski, ale oczywiście na naszym polskim poletku również ich nie zabrakło. Właśnie ten artykuł chciałbym dzisiaj omówić. W momencie, w którym te nagłówki się pojawiły, to moją skrzynkę mailową zalała też masa maili. Wiele osób pytało się, mówi, że to prawdopodobnie ściema, ale czy mógłbyś może to omówić, wyjaśnić i tak dalej. Była oczywiście część maili, która pochodziła od braci mniejszych, w to myślę intelektualnie, którzy stwierdzili, popatrz, tak wygląda badanie i po prostu tutaj rzeczywiście posty są szkodliwe. Więc te badanie sobie rozłożymy tak naprawdę kawałek po kawałku właśnie w tym filmiku. To jest tak naprawdę pierwszy filmik do tej pory, który jest poniekąd reakcją na jakieś badanie czy na różnego rodzaju maile, które dostałem. Zwyczajnie staram się tego nie robić, ale wydaje mi się, że będzie bardzo wartościowe, żeby pokazać, jak działa propaganda w świecie medycznym, bo warto podkreślić już teraz, jest to propaganda i to propaganda takiej skali, takiej jakości, że wujek Goebbels, jak po prostu wyszły te artykuły, miał polucję, która sprawiła, że w jego trumny wyfrunęło na orbitę Ziemi, zostało prawdopodobnie sztuczną satelitą. To sobie rozgryziemy w tym filmiku. Ogólnie mam wypisanych 8 punktów głównych punktów wraz z podpunktami, które omawiałem, dlaczego jest to propaganda, dlaczego jest to po prostu brutalna manipulacja danymi. Natomiast zanim zrobimy sobie równie brutalny rozbiór logiczny tego badania, to warto oczywiście omówić, na czym ono polegało, tak? I jakie były znaleziska tego badania. Więc ogólnie badanie zostało przeprowadzone na próbce 20 000 osób ze Stanów Zjednoczonych i osobą przeprowadzającą badanie był dr Wen Zhong z Uniwersytetu Yaotong w Szanghaju, czy jakoś tak. Średnia wieku badanych wynosiła mniej więcej 49 lat, były to głównie osoby białe z domieszką osób czarnych i nie było tam ogólnie latynosów. Samą tą populację 20 000 osób, tą kohortę podzielono na parę grup. Grupę, która jadła w okienku 8-godzinnym, czyli pościła 16 godzin, jadła przez 8 godzin. Grupę, która jadła przez 10 do 12 godzin. Grupę, która jadła od 10 do 16 godzin i grupę, która jadła ponad 16 godzin dziennie, czyli tak naprawdę cały dzień. Jako grupę tak zwaną referencyjną, grupę odniesienia obrano grupę osób, która jadła między 12 a 16 godzin dziennie. Co im wyszło? Jeśli chodzi o śmiertelność, to generalnie nie różniła się ona specjalnie od grupy do grupy. Natomiast u osób przestrzegających 8-godzinnego harmonogramu jedzenia ryzyko zgonu z powodu chorób serca było o 91% większe niż u osób jedzących przez 12 do 16 godzin. Osoby, u których zdiagnozowano choroby serca i przestrzegające harmonogramu jedzenia 8 do 10 godzin miały o 66% większe ryzyko zgonu z powodu chorób serca niż osoby jedzące w okienku 12 do 16 godzin. I na koniec u osób zdiagnozowanych z nowotworem jedzenie przez ponad 16 godzin wiązało się z niższym ryzykiem śmierci z powodu tej choroby niż u osób z bardziej ograniczonym harmonogramem posiłków. Więc to są te fantastyczne znaleziska z tego badania. Teraz przyjrzymy się, dlaczego jest to manipulacja. Pierwszy kłopot z tym badaniem jest to, że to nie jest badanie. Jedyne tak naprawdę, co wiemy o tym pseudobadaniu, jest to, że opublikowano abstrakt, który omówiono na konferencji organizacji, która nazywa się The American Heart Association, którą już omawiałem. Jest to nie przez przypadek, uważam, trzeba przypomnieć, organizacja, która jest prowadzona głównie przez adwentystów dnia 7. Ona zniechęca do szeroko tak naprawdę jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, odzwierzęcego i tak naprawdę zachęca do różnego rodzaju mainstreamowych zachowań, jak między innymi jedzenie 5 posiłków dziennie. Dam wam mały eksperyment mentalny. Jaka jest szansa, że abstrakt omówiony na jakiejś konferencji, organizacji, która zajmuje się żywieniem, nagle obiega nagłówkami cały świat. Powstaje setki, jeśli nie tysiące artykułów na ten temat. Jeszcze raz, nie badanie. Abstrakt tego badania jest nagle omawiany dokładnie na całym świecie i cytowany przez wszystkie media mainstreamowe. Jaka jest szansa na to? Myślę, że jak człowiek trochę pomyśli, to okazuje się, że szansa jest tak naprawdę niewielka. Moim zdaniem była to jedna wielka ustawka. Oczywiście, jeśli się nie zgadzasz,
Jest to twoje prawo, natomiast uważam, że była to najzwyczajniej w świecie jedna wielka, perfidna ustawka. Jeśli ja bym zorganizował swoją konferencję i opublikował abstrakt, tylko i wyłącznie abstrakt badania, które pokazuje, że na przykład masło orzechowe będzie wydłużać drągala w przeciągu 3 lat o 3 cm i bym po prostu dał abstrakt z różnego rodzaju cyferkami i nie byłoby absolutnie żadnych danych źródłowych, to pytanie, kto by to potraktował poważnie? Bo wtedy prawdopodobnie by się zaczęło pojawiać pytania na zasadzie, Bartek, no gdzie są dane źródłowe? No właśnie, gdzie są dane źródłowe? Natomiast oczywiście, mimo że ten abstrakt był opublikowany, to w tym abstrakcie już widać olbrzymią manipulację danymi. Nawet w tym abstrakcie, co sobie omówimy. Natomiast jeszcze warto zaznaczyć, to nie jest pierwszy raz. AHA już ma ze sobą tak samo jak różnego rodzaju bliźniacze organizacje, jak choćby American College of Cardiology, jeśli mnie pamięć nie myli, publikowały te organizacje już na przykład abstrakty a propos szkodliwości diet ketogenicznych i nawet po 2 latach nie pojawiły się badania na ten temat. Został omówiony abstrakt, wypuszczony, nie było opublikowane badania, w których można by jakby zweryfikować, co oni dokładnie badali, jakie były różnego rodzaju te miękkie punkty pomiarowe, twarde punkty pomiarowe. Nic. Powiedzieć, że to jest kłopot, to jest nic nie powiedzieć. Kłopot drugi jest to badanie epidemiologiczne. Oczywiście, ja już wiem, że olbrzymia część z Was wie, na czym polega olbrzymi kłopot z epidemiologią, natomiast na wszelki wypadek dla nowych słuchaczy omówię temat jeszcze raz. Epidemiologia żywieniowa to jest tak naprawdę rak wszystkich obecnie badań naukowych i jeden z głównych powodów, dla których najczęściej mamy sprzeczne różnego rodzaju raporty dotyczących wpływu jednego czynnika na przykład na rozwijanie się różnego rodzaju chorób. Epidemiologia żywieniowa generalnie polega na tym, że obserwacyjnie będziemy badać różnego rodzaju zmienne rezultaty w danej grupie osób. W tym przypadku właśnie w tej grupie 20 000 osób. Generalnie badania epidemiologiczne mają to do siebie, że one nie są w stanie absolutnie ustalić żadnej przyczynowości, czyli że to prowadzi do tego. Jedyne, co badania epidemiologiczne są w stanie ustalić, to jest korelacje między 2 lub większą ilością zmiennych. Ogólnie polecam przeolbrzymi artykuł, który jest dostępny na mojej polskiej stronie o epidemiologii żywieniowej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Epidemiologia żywieniowa nie ustala przyczynowości, ustawia korelacje. Tym samym jeszcze warto podkreślić, że jakikolwiek artykuł, który mówił, że na przykład poszczenie wywołuje czy doprowadza do chorób układu sercowo-naczyniowego, jest już w ogóle paskudną manipulacją, bo w absolutnie żadnym badaniu tego typu nie można użyć słowa powoduje. My najczęściej mamy do czynienia z różnego rodzaju klasykami, jak na przykład jest powiązany z, istnieje korelacja, może wywoływać, czy może zapobiegać czemuś. Ogólnie jako osoba po studiach statystycznych jeszcze muszę powiedzieć, że nie istnieje praktycznie coś takiego jak zerowa korelacja. Owszem, korelację się mierzy i teoretycznie ona powinna występować, kiedy rzeczywiście jest powiązanie między 2 rzeczami, natomiast w praktyce tak nie jest. W zależności od tego po prostu jak będziemy składać, na jakich próbkach będziemy mierzyć powiązania między 2 lub większą ilością zmiennych, korelacja praktycznie nigdy nie jest zerowa. W naturze korelacja zerowa praktycznie w ogóle nie występuje. Zawsze jest jakieś po prostu losowe powiązanie między 2 lub większą ilością zmiennych. Nawet w tym artykule, nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, była praktycznie idealna korelacja między spożyciem sera a ilością doktoratów chyba z inżynierii mostów, czy jakoś tak. Także te korelacje zawsze będą występować. Natomiast propos tych korelacji, żeby było jasne, to nie jest tak, że epidemiologia żywieniowa jest wstrętna. Jeśli te współczynniki ryzyka relatywnego, znowu jest to omówione w tym artykule, są wysokie, to jest to potem potencjalnie podstawa, żeby przeprowadzić badania randomizowane, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście, jeśli już będziemy konkretnie badać osoby, nie jakieś powiązania, to czy będą występować różnego rodzaju zjawiska. Natomiast wracając, jak epidemiologia żywieniowa najczęściej będzie mierzyć korelacje, czy właśnie jakieś związki między tą ilością zmiennych. Najczęściej używa się tak zwanych kwestionariuszy żywieniowych. Innymi słowy, wysyłam Tobie jako osobie badanej kwestionariusz raz na jakiś czas, w którym pytam się, hej, ile kubków na przykład jarmużu jadłeś w ostatnim czasie, ile na przykład kilogramów mięsa zjadłeś w ciągu ostatniego roku i tak dalej. I jeśli wydaje Ci się to stwierdzenie absurdalne, to naprawdę w ten sposób bardzo często są formułowane te pytania, ile kubków na przykład czegoś się zjadło. Jeśli wiemy, że tak naprawdę wszystkie te dane będą polegać na tych kwestionariuszach, czy te powiązania, to teraz warto powiedzieć, ile tych kwestionariuszy w tym badaniu zostało sporządzonych. Okazało się, że w przeciągu 15 lat wysłano 2 kwestionariusze takim osobom, czyli będziemy mieć średnio 1 kwestionariusz na 7 lat. I teraz można się zastanowić, jeśli ja bym się Ciebie spytał, bez kwestionariusza, ile
nie wiem, kilo owoców, mięsa zjadłeś w zeszłym roku, no to pojawia się pytanie, czy jesteś w stanie to powiedzieć. Większość osób, łącznie ze mną, nie jest w stanie sobie przypomnieć, co jadło 2 tygodnie temu na obiad. A teraz próba przypomnienia sobie ostatnich 7 lat i przerw w jedzeniu w ciągu tych ostatnich 7 lat poprzez ten kwestionariusz jest ponurym absurdem. Na szczęście dla tej organizacji, czyli właśnie to American Heart Association, ludzie nie zadają pytań, tak? Ludzie przeczytają sobie ten nagłówek gdzieś tam na Medonecie i tym podobnych stronkach i stwierdzą, posty szkodzą. No to jest rzeczywiście coś, co nie powinienem robić, bo tutaj te osoby, które jadły przede wszystkim te 16 godzin, to one są zdrowe naprawdę. Jeśli powiedzieliśmy, że badania epidemiologiczne mają to do siebie, że one mogą ustalać powiązania i ewentualnie wtedy można właśnie badać już konkretnie w badaniach randomizowanych, na przykład z zamianą grup kontrolnych, czy też z zaślepieniem, dane zmienne, które nas interesują, no to wtedy można rzeczywiście dojść do jakiegoś wniosku. Na szczęście w tym filmiku posty versus miażdżyca, który znajdziesz tutaj, omówiłem tak naprawdę tylko i wyłącznie badania tego typu. Nie było tam nawet jednego badania epidemiologiczne. Były badania obrazowe, które pokazywały, że rozkurczliwość tętnic jest wtedy dużo większa w warunkach reaktywnego przekrwienia. Omówiałem, że na przykład tlenek azotu, który będzie rozszerzać naczynia krwionośne, produkcja jest dużo większa. Żeby było jasne, po prostu najlepiej obejrzeć ten filmik, jeśli ktoś nie obejrzał. Dosłownie każdy możliwy marker, który pokazuje to, że funkcja śródbłąka tętnic, stan tętnic się zdecydowanie poprawia, łącznie z tym, że markery takie jak progenitorowe komórki śródbłąka, czyli takie komórki, z których będzie odtwarzany, regenerowany śródbłonek, znacznie zwiększają swoją aktywność i ilość, czyli generalnie będą regenerować uszkodzenia śródbłąka w tętnicach, czyli tej podstawy występowania miażdżycy. Jeśli tak naprawdę dowolny marker w praktycznie każdym możliwym badaniu wychodzi pozytywnie i pokazuje, że posty działają bardzo pozytywnie, nawet posty 10-dniowe, tygodniowe, 3-dniowe, już pomijam takie typowe posty 16-8. Jeśli wszystkie te badania pokazują tak naprawdę w jednym kierunku, no to teraz pytanie jest, co jest nie tak jeśli chodzi o to badanie i te badania już randomizowane, ale do tego sobie zaraz dojdziemy jeszcze. Kolejnym olbrzymim kłopotem jest tak naprawdę brak jakiejkolwiek informacji, przynajmniej na ten moment, kiedy mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie abstrakt dotyczących tego, jakie czynniki zakłócające były kontrolowane. Wiemy tylko, że oczywiście kontrolowano między innymi wiek, masę ciała, parę takich klasyków, natomiast nie ma absolutnie żadnych informacji, czy jakiekolwiek zaburzenia metaboliczne były brane pod uwagę, czy między innymi rozkład tych osób między grupami kontrolnymi miał cokolwiek wspólnego z tym, że dana osoba miała cukrzycę, nie wiem, dyslipidemię metaboliczną, jakiekolwiek innego rodzaju zaburzenia. Kolejną ciekawostką, tajemnicą jest to, jak były wykluczane osoby potencjalnie. Znaczy, osoby były wykluczane przykładowo, kiedy mężczyzna jadł mniej niż 800 kilokalorii dziennie i kiedy jadł więcej niż 8000 kilokalorii dziennie. U kobiet były wykluczane kobiety, które jadły więcej niż 6000 kilokalorii dziennie lub mniej niż 600 oraz każda osoba, uwaga, której dieta była uważana za odstającą od normy, jak to ładnie umiewali, niezwykła, unusual. Natomiast w żaden sposób nie sprecyzowano, co klasyfikowano by dietę jako odstającą od normy, jako niezwykłą. Po prostu takie osoby wykluczano. Czemu? Absolutnie niestety nie możemy tego wiedzieć. Kolejnym ważnym czynnikiem zakłócającym, który bardzo wyraźnie widać, jeśli ktoś sobie wejdzie na stronę Google Trends, czyli trendy Google'a, która pokazuje różnego rodzaju popularność słów kluczowych, które były wyszukiwane w różnego rodzaju okresach, to wyraźnie widać, że tak naprawdę jakakolwiek popularność postów przerywanych pojawiła się dopiero może 10 lat temu. Większość osób, oczywiście nie jest tak, że nie było osób, które nie pościły, jeśli chodzi o zdrowie wcześniej, natomiast ogólna świadomość w społeczeństwie była cholernie niska. Możemy sobie to zobaczyć właśnie między innymi jeśli chodzi o trendy wyszukiwania tego intermittent fasting, czyli postów przerywanych. Okazuje się, że tak naprawdę nikogo to nie interesowało. Więc co może być potencjalnie czynnikiem zakłócającym? Nawet jeśli uwierzymy, że te osoby rzeczywiście przez te 7 lat 17-15, czy chyba nawet w porywach ta najdłuższa grupa była 20 lat badana. Na dziś uwierzymy, że te osoby jadły w okienku 8-godzinnym, to teraz powstaje pytanie. W momencie, w którym posty przerywane nie były popularne, jakie grupy ryzyka potencjalnie jadły po prostu rzadziej? Byli to alkoholicy, byli to palacze, czy do tej pory są palacze, alkoholicy, są to osoby z zaburzeniami żywienia, są to osoby z nowotworami. To są bardzo poważne czynniki zakłócające. Czy którykolwiek z nich został uwzględniony w tym badaniu? No nie został. Oczywiście, żeby było jasne. Jestem absolutnie przekonany, że to nie było po prostu w interesie
absolutnie tych osób, badaczy, bo muszę to badaczy w cudzysłów ująć, bo po prostu nie chcę ich przyrównywać do rzeczywistych badaczy, naukowców, którzy starają się zrozumieć różnego rodzaju zjawiska i otaczający nas świat. Więc ci badacze, jestem pewien, że nie byli tym zainteresowani. Chodziło o to, żeby wypluć ten abstrakt, bo nawet nie jestem pewien, czy zobaczymy badanie. Punkt 4. I tutaj będzie tyle perełek, że swoją drogą mam nadzieję, że ty, drogi słuchaczu, jeśli po prostu interesuje cię analiza badań naukowych, wyniesiesz z tego całe mnóstwo. To, co tutaj wyciągam, to jest tylko na podstawie jednej właśnie tej karteczki, którą oni wrzucili, która jest abstraktem tego badania. Mała ciekawostka a propos mnie, jak sobie skończyłem z trudem moje studia statystyczne, bo niestety nie jest to coś, do czego się bardzo mocno przykładałem, dopiero tak naprawdę statystyka mnie zainteresowała po skończeniu studiów. Po studiach trzeba było dorabiać na różne sposoby. Uczyłem języków, uczyłem grać na gitarze dzieciaki, ale też zdarzały się różnego rodzaju zalecenia od osób, które pisały prace magisterskie, głównie z psychologii, żeby zrobić im analizę statystyczną. I czasami, tak naprawdę dosyć często było tak, że jak zrobiłem tą analizę i okazało się, że na przykład istnieje jakaś korelacja albo nie istnieje jakaś korelacja między zmiennymi, to była prośba, że moja pani promotor, czy mój promotor, którzy się tym zajmują, uważają, że ta korelacja istnieje, a tobie ona nie wyszła. Czy mógłbyś zmienić tak, żeby korelacja istniała, żeby nie musiał się użerać? I mówiłem, że oczywiście, że tak powiem, to jest twoja praca, nie oszukujmy się, nie jest to coś, co będzie gdzieś tam szerzej dostępne, zmieni czyjąś opinię. I robiłem manipulacje właśnie różnego rodzaju, aby wynik wyszedł taki, jak powinien wyjść. No i teraz pokażę wam właśnie, co jestem więcej niż pewien, że dokładnie tych samych manipulacji dopuszczały się osoby, które robiły te badanie, bo po prostu to są takie kwiatki, że aż mi ciepło w sercu, bo człowiek sobie przypomina te stare, dobre lata. Pierwszym kłopotem jest to, że próbka osób, które były teoretycznie na tych postach 16-8, czy jadły w okienku 8-godzinnym, jest najmniejsza ze wszystkich próbek. Było tam 414 osób, w okienku żywieniowym 8-10 było już 1492, w okienku żywieniowym 10 do 12 godzin było prawie 5000 osób, w okienku 12 do 16 godzin żywieniowym było już 11 831 osób i w okienku osób, które jadły praktycznie cały dzień, czyli powyżej 16 godzin, było 1509 osób. Tak naprawdę samo to, że ta próbka osób, które były w okienku żywieniowym 8-godzinnym jest najmniejsza, sprawia, że jakakolwiek pewność statystyczna jest już tu cholernie niska. Wracamy też do tego, o czym mówiłem, że właśnie te 20 lat temu, kiedy te posty przerywane nie były popularne, bo nie były, osoby, które nie jadły regularnie, to były właśnie ponownie alkoholicy, palacze, osoby z nowotworami i tak dalej. I oczywiście chyba nie muszę nikogo przekonywać, alkoholizm czy nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, nawet nowotwory znacząco zwiększają występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. To by też tłumaczyło potencjalnie, dlaczego tych osób nie było dużo, bo jeśli te posty były popularne, jestem pewien, że nie byłoby przecież kłopotu, żeby zebrać tam grupkę 2-3 tysięcy osób do tej grupy. A jakimś cudem się nie udało. Kolejną ciekawą rzeczą jest, że jakimś rzędzeniem losu, mimo że ta grupa, która była na postach 16-8 była najmniejsza, to umieszczono w niej największą ilość palaczy, albo po prostu było tam najwięcej palaczy, bo ilość osób palących w tej grupie wynosiła 27,1%, więc najwięcej z absolutnie wszystkich innych grup. Kolejną olbrzymią ciekawostką jest to, że w grupie tej było najwięcej osób czarnych. I pomyślisz pewnie, Bartek, jakie to ma znaczenie, że było tam najwięcej osób czarnych? W tej grupie było 23,2% osób czarnych, podczas gdy grupa, która była grupą referencyjną, grupą odniesienia, miała 6,6% osób czarnych. Każda osoba, która coś tam znała z kardiologii, tak mi się przynajmniej wydaje, wie, że wśród osób rasy czarnej choroby układu sercowo-naczyniowego występują dużo częściej niż u osób rasy białej. I jakimś cudem walnięto do tej grupy ilościowo 4 razy więcej osób czarnoskórych. Czy jest to znowu przypadek? Wydaje mi się, że nie. Ale ciekawostki się tutaj nie kończą. Ta grupa nasza 16-8 była też grupą o największej wadze. 29,9 wynosiło tutaj BMI podane. Znowu, najwięcej ze wszystkich. Jeśli same te rzeczy zbierzemy, jeśli dla kogoś nie jest oczywiste, że tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo mocną manipulacją, to wydaje mi się, że ciężko tak naprawdę z takimi osobami dyskutować. Nie wiem, może dla niektórych osób subtelne rzeczy, które ciężko przeoczyć, dla osoby, która ma coś wspólnego, czy miała wspólnego ze statystyką, wydaje mi się, że takie rzeczy się bardzo brutalnie rzucają w oczy i ponownie, jest to po prostu manipulacja. Można by pomyśleć, że
prawdopodobnie ci badacze, oni założyli te rzeczy, o których ja mówię. Nie ma absolutnie wzmianki, przynajmniej w abstrakcie. Przynajmniej w tym naszym drogim abstrakcie nie ma absolutnie żadnej wzmianki a propos tego. Jeszcze kolejną ciekawostką jest to, na koniec, że średni wiek w tej naszej grupie 16-8 był absolutnie najmniejszy, czyli to były osoby absolutnie najmłodsze. 41,3 roku. Na przykład w tej grupie referencyjnej 12-16 godzin okienka żywieniowego, bo to było 49,5 roku. Kurde, no to jest niesamowite. Czyli mamy osoby, które były najmłodsze tak naprawdę ze wszystkich w tej naszej grupie postów. Oczywiście były cięższe, paliły, były tam dużo więcej grup czarnoskórych i jakimś cudem one też zapadały po prostu dużo częściej na te choroby układu sercowo-naczyniowego. No to jest coś niesamowitego, prawda? Żeby w tym wieku dużo częściej zapadać na te choroby. Kolejną jeszcze ciekawostką, bym powiedział fascynującą ciekawostką jest tutaj fakt, że u osób, u których już współistniały jakieś kłopoty z układem sercowo-naczyniowym, wciąż u osób, które pościły, była dużo większa śmiertelność. Była 38% wynosiła śmiertelność u osób, u których istniały już takie kłopoty w grupie 16-8 versus 15% w grupie referencyjnej. Jest to coś niesamowitego. Pomijając już to wszystko, podsumowując to wszystko, wyszło coś niesamowitego, bo mieliśmy porównanie grup, które absolutnie nie powinny być ze sobą porównywane. Grupy mają to do siebie, że one mogą być porównywane, kiedy mają podobną wielkość. To jest klasyk. Kiedy mają podobną po prostu historię chorób, podobną wagę i tak dalej. Innymi słowy, po prostu jesteśmy pewni, że każda z grup, każdy z tych ramieni po prostu różnego rodzaju eksperymentu jest zbudowana podobnie. Tutaj tego nie ma. Tutaj te grupy są naprawdę bardzo, bardzo różne. I nawet mimo tego, bym powiedział, ten współczynnik ryzyka relatywnego, który im wyszedł 1,9 jest po prostu bardzo mały. A jeszcze raz, kto czyta badania, prawda? Ludzie czytają nagłówki. Chyba jedyna pozytywna rzecz, którą można powiedzieć o tym badaniu, jest przynajmniej w tym abstrakcie podkreślono, że badanie to odstaje, jeśli chodzi o jakiekolwiek wnioski, ponieważ w innych badaniach stwierdzono, że poszczenie będzie poprawiać wiele parametrów dotyczących układu sercowo-naczyniowego. Oczywiście cały czas trzeba pamiętać, to jest abstrakt. Może w badaniu, jeśli rzeczywiście wypuszczą, będzie coś napisane więcej, ale nawet w tym abstrakcie, bym powiedział, to jest niewystarczające, bo badacz, który siedzi w danej dziedzinie, tak, interesuje się na przykład, czy bada układ sercowo-naczyniowy, powinien wiedzieć, że badań, które pokazują, że posty bardzo pozytywnie wpływają, badań jeszcze raz randomizowanych, zaślepionych, z zamianą grup kontrolnych, są setki. Trzeba by powiedzieć, hej, wiecie co, nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego nam tak wyszło. Ogólnie praktycznie wszystkie badania w tej dziedzinie pokazują, że posty są pozytywne i nie mamy żadnego mechanistycznego, nie mamy żadnego pomysłu na to, dlaczego akurat te posty miałyby oddziaływać negatywnie. Oczywiście ja mam manipulację, ale to jest, tak jak mówiłem, być może tylko i wyłącznie moja opinia. Jeśli chodzi o wyniki, trzeba podkreślić, że mimo po prostu tej perfidnej manipulacji śmiertelność całkowita, czyli z dowolnego powodu osób na tych grupach poszczących nie różniła się od całkowitej śmiertelności w innych grupach. Ilość nowotworów nie różniła się pojawiających się w tej grupie od innych grup. Natomiast warto wspomnieć właśnie, że jedynym powiązaniem, które znaleziono, to jest większe występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Ten współczynnik ryzyka relatywnego wynosił 1,9, czyli był tak naprawdę niski, pomijając to, że on wyszedł tylko i wyłącznie przez to, że doszło do manipulacji, nie oszukujmy się, samymi grupami, doborem osób do grup. I tutaj nawet polecam po prostu przyjrzeć się osobom, zapraszam jak zawsze wszystkie osoby, które po prostu poszczą, aby opowiedziały, co się u nich zmieniło podczas postów, tak? Bo w momencie, w którym dosłownie każdy dowolny marker, na przykład markery choćby stanów zapalnych spadają, ciśnienie spada, jeszcze raz poprawia się stan tętnic itd. itp. To wszystko mówiłem jeszcze raz w tym filmiku, posty versus miażdżyca. To pytanie, co by byłoby tutaj takiego niebezpiecznego? Poza tym, że, bo jak zaraz dojdziemy, trzeba promować pewne grupy interesów. Na koniec warto otwarcie powiedzieć, że sama ta organizacja, czyli to właśnie The American Heart Association, jest organizacją delikatnie mówiąc szemraną. Pomijając to, że obecnie jest kontrolowana jeszcze raz przez adwentystów dnia 7, organizację tak naprawdę promującą diety wegańskie, wegetariańskie, która bardzo mocno przeciwstawia się jakimkolwiek produktom zwierzęcym i odzwierzęcym, to sam początek tej organizacji był absolutnie fascynujący, ponieważ ona była tak naprawdę malutką, nic nieznaczącą organizacją, broń Boże nie była, że tak powiem, wspierana
bo te wszystkie nazwy brzmią państwowo, prawda, jakby to były instytucje państwowe. To była jakaś mała, nic nieznacząca organizacja, dopóki taka mała spółeczka, prawda, Procter & Gamble nie wzięła się za finansowanie jej. I w 1948 roku właśnie ta nasza organizacja AHA dostała od tej olbrzymiej korporacji 20 milionów na nasze teraz pieniążki, 20 milionów dolarów takiej subwencji, prawda, dobroczynnej. Parę lat później okazało się, że AHA zaczęło na potęgę, mimo że już nawet wtedy wiedzieliśmy, że nie jest to prawda. AHA zaczęło publikować informacje, że tłuszcze nasycone są szkodliwe i zaczęło promować oleje roślinne i co za przypadek, Procter & Gamble był największym producentem i chyba do tej pory jest największym producentem olejów roślinnych w Stanach Zjednoczonych. No i reszta jest historią. Ogólnie spożycie tych olei roślinnych między 1970 a 2004 rokiem w Stanach Zjednoczonych wzrosło o 90%. No i wszyscy są szczęśliwi. Niekoniecznie zdrowi, czy właściwie na pewno nie są zdrowi. Ludzie umierają, średni czas życia w Stanach Zjednoczonych się skraca itd. itp., ale przynajmniej parę osób uczyniło to bogatymi i szczęśliwymi. Ogólnie moja opinia jest taka, jak ja widzę, że AHA coś publikuje, to ja tylko zastanawiam się, czy to jest po prostu przekonywanie ludzi, że 5 posiłków dziennie to jest świetny pomysł, czy to, że czerwone mięso cię zabije, tak, i po prostu smażenie na olejach roślinnych to jest najlepszy pomysł na świecie. A jak ja widzę, że AHA coś wypuściło, to jest miejsce na zasadzie wow, dobra, ciekawe co to będzie za popłuczyna. To jest coś, co można powiedzieć, czytam w celach humorystycznych, jak mam gorszy dzień. No ale zdarzyło się, że tym razem trzeba było jednak opublikować coś na ten temat, żeby przynajmniej pokazać wam, jak można w prosty sposób manipulować przede wszystkim osobami nieświadomymi, czyli tak naprawdę praktycznie całym społeczeństwem, bo nieustannie przypominam, my żyjemy tutaj wśród słuchaczy w małej bańce osób, które się interesują tymi tematami. Większa część społeczeństwa się tym nie interesuje. Sama uważa, że tak samo jak zresztą wielu przedstawicieli profesji medycznych, że posty w jakiś sposób są szkodliwe, tak, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie i tym podobne bzdury. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie odcinka. Nieustannie wielka prośba, daj znać co ty sądzisz o tym badaniu? Czy w ogóle słyszałeś wcześniej o tym badaniu? Czy to może, nie wiem, dla mnie było coś, co tak rozeszło się echem, a ty o tym nie słyszałeś? Co sądzisz o samym badaniu i tym podobne? Twoje opinie na ten temat są zawsze cenne. Jak zawsze badania, które omawiałem, czy źródła, które omawiałem w tym filmiku będą podane w opisie. Polecam nieustannie moje kursy flagowe Experts Incubator, czyli po polsku kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, czyli jak stworzyć swój plan nauki, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej itd. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka, nawet takiego martwego jak łacina. Ostatnio takie osoby się trafiły, żeby przestać wydawać pieniądze non-stop na te aplikacje, korepetycje i tym podobne. Wszystkie kursy odbywają się pod moją opieką merytoryczną oczywiście. Kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz leczyć przy okazji parę popularnych chorób skóry głowy. Jak zawsze 3 również piosenki rockowe przypięte do pierwszego filmiku, pierwszego komentarza pod filmikiem, aby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jeśli interesują Cię właśnie języki obce, pamięć, to po rozwinięciu opisu jest link do mojego newslettera, to można zapisać się właśnie do tego newslettera i tam wysyłam raz na jakiś czas artykuły właśnie na temat nauki, pamięci, języków obcych oraz czasami interpretacji właśnie badań naukowych, co widać właśnie choćby po tym artykule Epidemiologia żywieniowa. Jeśli te wszystkie informacje Cię interesują, które tutaj omówiłem, można je ściągnąć w dogodnej, wygodnej formie, to znaczy fiszki elektroniczne. Można je ściągnąć na komputer i zacząć z miejsca powtarzać te informacje. Takie fiszki są dostępne dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można właśnie ściągnąć fiszki do tego i paru dziesięciu, chyba 70 ostatnich odcinków, aby szybko przyswoić sobie te informacje. Jest również dostępne forum dla patronów, gdzie publikuję najciekawsze badanie tygodnia oraz można mi zadać pytania, jeśli ktoś ma taką ochotę. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do zobaczenia za parę dni w następnym.